Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo proste ciasto, które wręcz trzeba przygotować latem. Upieczemy niesamowicie puszyste, delikatnie waniliowe ciasto drożdżowe ze śliwkami, pokryte grubą warstwą chrupiącej kruszonki. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione ciasta ze śliwkami. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynam od składników suchych. Do dużej miski wsypuję 400 g mąki pszennej, 80 g drobnego białego cukru oraz 7 g drożdży instant. Zawartość naczynia krótko mieszam za pomocą rózgi do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Następnie wlewam 150 ml letniego mleka, 3 duże jajka, 80 g rozpuszczonego i wystudzonego masła oraz 1 łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość naczynia łączę ze sobą za pomocą miksera z końcówkami do ciasta drożdżowego i wyrabiam przez kolejne 5 minut do uzyskania gładkiego, ale nadal w miarę płynnego ciasta. Polecam użycie miksera lub robota kuchennego, bo wyrabianie tego ciasta rękami to zadanie dla wytrwałych. Oczywiście odważni mogą to zrobić, ale po co się męczyć? Jeśli nie macie pod ręką suchych drożdży, możecie użyć 25 g świeżych. Pamiętajcie tylko o tym, żeby przygotować rozczyn. Po wyrobieniu ciasta oczyszczam ścianę miski silikonową szpatułką. Upewniam się przy tym, że wszystkie składniki są odpowiednio ze sobą połączone. Następnie szczelnie zamykam miskę za pomocą folii spożywczej i odstawiam w ciepłe miejsce na około godzinę. W tym czasie ciasto powinno przynajmniej podwoić swoją objętość. Pod koniec wyrastania ciasta zabieram się za kruszonkę. Do niewielkiej miski wsypuję 50 g mąki pszennej, 25 g cukru waniliowego i 25 g zimnego masła. Składniki krótko łączę ze sobą palcami tylko do uzyskania konsystencji mokrego piasku. Kruszonka jest gotowa, kiedy bez problemu można formować z niej duże grudki ciasta. Do jej przygotowania używam domowego cukru z wanilią, ale jeśli nie macie takiego pod ręką, użyjcie po prostu zwykłego, drobnego cukru. Gotową kruszonkę na chwilę odstawiam i wracam do ciasta, które na tym etapie powinno być już pięknie wyrośnięte. Jak widać, moje próbowało wyjść z miski, dlatego nie zatrzymuję go ani chwili dłużej i przekładam je do blaszki o rozmiarze 18 na 28 cm. Dno blaszki wcześniej natłuściłem i wyłożyłem papierem do pieczenia, a boki obsypałem odrobiną kaszy manny. Ciasto rozprowadzam w miarę równo po całej powierzchni. Używam do tego silikonowej szpatułki, ale możecie zrobić to też lekko natłuszczonymi dłońmi. Wybierzcie sposób, który najbardziej Wam odpowiada. Po rozprowadzeniu ciasta w formie układam na nim 350 g śliwek. Wybierzcie swoje ulubione, choć polecam odrobinę twardsze owoce, które zachowają swój kształt po pieczeniu. Z owoców wcześniej usunąłem pestki i pokroiłem je w ćwiartki. Śliwki układam w taki sposób, żeby każdy kawałek gotowego ciasta zawierał odrobinę owoców. Warstwę owoców przykrywam dużą ilością przygotowanej przed chwilą kruszonki. Rozsypuję ją po owocach w taki sposób, żeby prawie całkowicie je przykryła. Blaszkę z tak przygotowanym ciastem przykrywam luźno folią spożywczą i odstawiam na około 20-25 minut do ponownego wyrośnięcia. Po tym czasie ściągam z blaszki folię spożywczą. Formę z ciastem wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na 30-35 minut do suchego patyczka. Jeśli góra ciasta zacznie zbyt szybko nabierać koloru, możecie przykryć ją kawałkiem folii aluminiowej. Gotowe ciasto wyciągam z piekarnika i odstawiam na około 2 godziny do całkowitego wystudzenia. Po tym czasie pozostaje już tylko opruszyć je odrobiną cukru pudru i gotowe. Można się częstować. Ciasto wychodzi niesamowicie puszyste i delikatnie waniliowe w smaku. Śliwki są soczyste i nadają całości późnoletniego klimatu, a chrupiąca waniliowa kruszonka przełamuje strukturę całego ciasta. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!